Ciało noworodka na balkonie. Zatrzymano matkę i jej partnera. My żyjemy w takim jakby troszkę Matrixie, w którym zhakowano interfejs ludzkiego pojmowania. To jest oczywiste, że taki tytuł, jeżeli dasz w artykule, wzbudzą się w tobie emocje, o ile nie jesteś psychopatą. I tutaj w artykule generalnie nie jest napisane nic konkretnego. Ten artykuł ma raz, dwa, trzy akapity i generalnie ostatni brzmi tak. W sobotę trwała sekcja zwłok, która ma ustalić, czy dziecko urodziło się żywe i w jaki sposób zmarło. Nie wiadomo, czy to była zbrodnia, nic nie wiadomo. Ale oczywiście wrzucili, że zatrzymano 2 obywateli Ukrainy, nie? Co to za różnica przy martwym noworodku, czy ty jesteś Polką, czy jesteś Ukraińcem? To jest żadna różnica. No ale tak wracając do tematu, właśnie to zhakowanie takie naszego interfejsu nie tylko ma miejsce w mediach. Tutaj polega to na tym, że my ludzie mamy takie jakby zakorzeniony ewolucyjnie instynkt przetrwania, wyłapujemy w naszym otoczeniu to, co jest negatywne i co nam zagraża. My musimy się skupiać na tym, co jest negatywne, żeby móc to naprawić, żeby dłużej przetrwać. Dlatego informacje ogólnie, media, informacje, TVN24, czy to wiadomości w formie wideo, czy właśnie w formie artykułów są skonstruowane tak, żeby oddziaływać na ten twój właśnie interfejs pojmowania w zakresie instynktu przetrwania. No ile jest informacji w telewizji albo artykułów, w których są napisane dobre rzeczy? Może tam jest jakiś, faktycznie kojarzę, że jest jakiś taki mały kawałeczek na końcu na przykład, że no, nie wiem, w takiej szkole 10-latek ma IQ jak Einstein, kurwa, i coś tam. I to jest ułamek wiadomości zazwyczaj na końcu, to trwa tam parę sekund, a 90% to jest morderstwo, to jest, kurwa, jakieś tam różne tego typu, nie? I gdzie jeszcze takie zhakowanie interfejsu mamy? No na przykład w przemyśle spożywczym, tak? Słodycze są tak zrobione, żeby uaktywniać wszystko, co możliwe, żeby jak największa intensywność była i pobudzała wszystkie, wiesz, mieszanka czekolady z karmelem, troszkę orzeszków, trochę tego, żeby to był taki wybuch dopaminowy po prostu w twoich ustach, tak? I na tej samej zasadzie działają wiadomości, na tej samej zasadzie działa jedzenie. Po prostu ludzie doszli do tego, jak funkcjonuje nasze pojmowanie otoczenia, jak funkcjonuje nasz smak i wiele innych aspektów i po prostu jesteśmy manipulowani, tak? Jesteśmy manipulowani, no, wciska nam się niezdrowe jedzenie, wciska nam się te słodycze, wciska nam się chipsy. No nie wiem, raczej chyba więcej reklam w telewizji jest Lay'sów, Coca-Coli niż na przykład wody mineralnej. Jak najwięcej twojej uwagi, po pierwsze, żeby takimi newsami na przykład, żeby jak najwięcej twojej uwagi wyciągać od ciebie, bo uwaga, atencja dzisiaj jest walutą. Dzisiaj walutą główną jest atencja, tak? Jeżeli masz zasięgi i atencję, no to jest dzisiejszą walutą, to się po prostu sprzedaje, nie? Więc po pierwsze wyciągają twoją atencję takie media, tak? Żebyś jak najwięcej oglądała ich i żeby u nich był jak największy ruch i żeby oni mogli właśnie wtedy wrzucić te reklamy tej Coca-Coli jebanej i żebyś ty wtedy to oglądał i jeszcze napędzał sprzedaż tego gówna, jakim jest Coca-Cola, żebyś to siebie wlewał, nie? Więc tak to generalnie działa dzisiaj na świecie. Ale dobra, bo trochę się zagadałem. Następny news. Warszawa. Kierowca autobusu został uderzony w twarz przez innego kierowcę. Na przystanku ten Opel tam zajechał mu chyba drogę, wysiadł, wszedł do autobusu i mu tam gonga, nie? Temu kierowcy i policja przyjechała. Co tutaj mogę powiedzieć, no? Miałem ostatnio podobną sytuację. Jechałem sobie autem, już było bardzo ciemno i padał deszcz. I miałem słabą widoczność przez szybę. I zjeżdżałem z ronda. I wjeżdżając już w tą odnogę, akurat para wchodziła na jezdnię. Ale nie byli jeszcze na jezdni, nie? Jak już wiedziałem, że nie zdążę zahamować, żeby ich uprzejmie przepuścić, nie żeby im nie zrobić krzywdy, bo tam nie było opcji, że zrobię im krzywdę. Po prostu jeżeli bym zahamował, żeby być uprzejmym dla nich, to bym nie zdążył, no usiadłbym ostro, było mokro i tak dalej. I już jak tylko ich ominąłem, to czułem w środku takie, że dałem czała tym razem, po prostu, nie? Czułem takie, że no kurde, no pierwsze co pomyślałem, sorry w ich kierunku, nie? No i typ oczywiście patrzy w okno z tyłu, a on tak. No nie? Takiego faczka mi pokazuje. No to tutaj troszkę podobne, tak przypuszczam, że to może być troszkę podobna sytuacja, tak? Że tutaj autobusiarz jest, coś powiedział. No i co sądzić o takich ludziach, tak? O pokroju właśnie tego, co dał w ryj temu kierowcy i temu, co mi faka pokazał. Jeżeli jest całe spektrum świadomości i na spektrum numer 0 jest powiedzmy małpa, małpa nie ma takiej świadomości siebie i ona raczej doszukuje się winy na zewnątrz, w dużym ujęciu. Więc jakby na poziomie 0 świadomościowym damy małpę, a na poziomie ostatnim damy, nie wiem, Buddę, tak? No są to ludzie, którzy mają po prostu nisko rozwiniętą tą świadomość i najprawdopodobniej nie praktykują takich duchowych jakby działań, tak? No są to ludzie, którzy są po prostu bliżej małpy niż bliżej
świadomości istnienia, tak? Bliżej małpy są tacy ludzie. No, małpa. No to można by powiedzieć tak. W sobotę po południu na targówku zaginione ogniwo między orangutanem a człowiekiem uderzyło w twarz kierowcy autobusu na przystanku. No dobra, i co? Trzeci temat, słuchajcie, a propos właśnie takiej duchowości. Ja to lubię myśleć na przykład o kosmosie, nie? I na przykład ogrom jego mnie zadziwia. Wydaje mi się, że nie mam zbyt wielu jakoś znajomych tam, żeby porozmawiać z nimi o kosmosie. A może nie wiem tak naprawdę, bo może nie poruszam tego tematu, nie? Kiedyś na forum kolegów, gdzieś tam wychyliłem się trochę, że lubię ten kosmos. No to usłyszałem komentarz, że po co się tym interesujesz, jak nigdy tam nie polecisz, nie? No o kosmosie mało, nie? Mało. Raczej nie myśli się o kosmosie, raczej o czym się myśli? O polityce się myśli, tak? Raczej żyjemy z dnia na dzień. Kiedyś podobno w Ameryce, gdzieś tam w Nowym Jorku czy gdzieś tam była taka sytuacja, że wszędzie zgasło światło w tym dużym mieście i wtedy jak nie ma światła, wiadomo, że jak nie ma światła dookoła, to wtedy lepiej widzisz nocne niebo, bo światło wychodzące z ziemi nie zasłania ci tego nieba i wtedy widać nawet trochę drogi mlecznej, tak, widać gwiazdy i podobno właśnie w tym amerykańskim dużym mieście, gdy nastąpiła taka ciemność, no to ludzie dzwonili na policję, że nie wiedzą co to jest na niebie, nie? Byli przestraszeni. Gdzieś na pewno ten artykuł jest do znalezienia. Także no nie myślimy o tym, nie myślimy o zaćmieniu księżyca, tak jak tu pisze TVN24, mamy to w dupie, my żyjemy z dnia na dzień, żyjemy pracą, obowiązkami, tak, po pracy, jeżeli trenujesz jakiś sport, no to tak naprawdę wracasz i już tego dnia nie masz. Jeżeli masz dzieci, jakieś zwierzęta, jeżeli mieszkasz sam, musisz ogarnąć w domu, zrobić zakupy, pranie, wszystkie te rzeczy, tak naprawdę no zjadają trochę naszą ludzkość i zjadają taką naszą perspektywę zjednoczenia się ze wszechświatem i z kosmosem i kontemplowaniu go tak naprawdę, nie? A to jest naprawdę piękne, żeby o tym wszystkim pomyśleć, tak? Na przykład Słońce jest położone o 400 razy dalej od Ziemi niż Księżyc, ale Księżyc jest 400 razy mniejszy od Słońca, co powoduje, że na nieboskłonie Słońce i Księżyc mają ten sam rozmiar, na przykład, nie? No dla mnie na przykład to jest niesamowite, tak? Dla mnie to jest niemożliwe aż. Zakończając mój dzisiejszy tutaj odcinek, takich wiadomości jakby było więcej na TVN24, na TVP, w artykułach i w wideo, tak, zaćmienie księżyca. Mówię, to jest, ale to jest ułamek. Ktoś przeczyta i tak zobaczy zaćmienie księżyca i mówi, a, no fajnie, nie? Zamyka kartę, w dupie to wszyscy mają, nie? Ale takie zwłoki tego dziecka czy coś, to już w pracy idziesz rano, pijesz kawkę, czytałaś o tych zwłokach dziecka, no Ukraińcy pewnie, no bo to Ukraińcy, to oni tacy i tacy, nie? No jasne, pewnie zabili, wiesz, przyjechali tutaj, wiesz, nie? I się nakręca taka durnowata maszynka, nie? No dobra, to okej, pozdro, tak, pozdro, dziękuję bardzo za uwagę, do następnego.